Witam w drugiej części Iceberga, gdzie czeka nas nurkowanie jeszcze głębiej w oceanie ciekawostek o serii Final Fantasy. Poprzednio przeszliśmy razem przez wierzchołek i zeszliśmy pod powierzchnię wody, gdzie czekał nas przegląd najpopularniejszych tytułów. Powoli zaczęły się też pojawiać ciekawostki i teorie spiskowe i mam nadzieję, że jesteście gotowi na więcej. Mam też przyjemność w tym odcinku gościć w roli lektora twórcę kontentu gamingowego znanego jako Arkadikus, który zgodził się przeczytać kilka dryfujących w finalowym oceanie ciekawostek. Nie przedłużając, zapraszam. Warstwa trzecia. Głębiny oceanu. To właśnie tutaj, gdy nurkujemy głębiej, czekają na nas tytuły z głównej serii, które bardzo często pomija się w zestawieniach najlepszych czy ulubionych gier. Oczywiście wszystkie, które tu wymienimy, to te z ery 2D. I chociaż doczekały się wielu wersji, żadna nie została przystosowana do nowych czasów, tak jak na przykład Final Fantasy VII. Zacznijmy od Final Fantasy V. Można powiedzieć, że pod niektórymi względami był to prototyp szóstki. Bardzo przyjemny soundtrack, całkiem spora plejada bohaterów, potężni zapadający w pamięć bossowie i antagonista, który co rusz wchodzi nam w drogę. Podobnie jak w przypadku relacji na linii Final Fantasy VI-VII, tak i tutaj piątka po prostu popularnością ustąpiła miejsca genialnej fabule szóstki. Warto wspomnieć, że na PlayStation ukazała się dopiero w 1999 roku, a w Europie w 2002. I to w pakiecie z Final Fantasy IV jako Final Fantasy Anthology, podczas gdy szóstka otrzymała autonomiczne wydanie. Czy jest coś, co piątka robiła najlepiej? Owszem, wielu fanów jest zdania, że system jobów został w tej części doprowadzony do perfekcji. Mimo to, gra dzisiaj nie cieszy się dużym zainteresowaniem nowych fanów. Final Fantasy IV to jedna z najbardziej rozpoznawalnych starszych części, prawdopodobnie z uwagi na charakterystycznego głównego bohatera, jego przemianę oraz przedstawione relacje między postaciami. Wielu fanów właśnie fabułę czwórki wspomina jako mocną stronę gry i zgadzam się, że to był aspekt, który i mnie przyciągnął przed ekran. To właśnie w tej części spotkamy wiele scen wspominanych i przetwarzanych w memach. Jest to jedna z dwóch części, które otrzymały tzw. 3D remake, dostępny na Nintendo DS i urządzeniach mobilnych. Modele postaci są utrzymane w stylistyce chibi, ale całość prezentuje się znacznie przystępniej, a mimo wszystko dziś niewielu graczy sięga po tę część. Jest jeszcze kilka ciekawostek związanych z japońskimi wydaniami tej gry. Premiera miała miejsce w lipcu 1991 roku na Super Famicomie od Nintendo. Pierwotnie można było spotkać wersję, którą szybko wycofano ze względu na błędy. Między innymi Underworld Glitch, który powodował, że wrogowie byli nieprawidłowo zaczytywani na podstawie lokalizacji bohaterów, co skutkowało czasem zbyt łatwymi pojedynkami. Już 4 miesiące później w sklepach pojawiła się kolejna wersja, tym razem uproszczona, nazwana Final Fantasy IV Easy Type. W 2002 roku nieco odświeżona gra miała premierę na przenośnej konsoli WonderSwan Color, czyli ówczesnej rodzimej konkurencji dla Game Boya. Final Fantasy III to jedna z ciekawszych gier do przedstawienia po tej stronie oceanu. Ekstremalnie zapomniana ze względu na niewiele wydań, które miały szansę dotrzeć do szerszej publiki. Mająca premierę w 1990 roku w Japonii w wersji fizycznej ukazała się w Europie dopiero w 2007 roku w wydaniu na Nintendo DS. To właśnie drugi tytuł spośród starszych finali, który otrzymał odświeżoną wersję w 3D. Dość popularna wersja na PSP, wydanie fizyczne miała tylko w Japonii i choć jest to jedna z tych gier, które mimo odmiennego regionu mają w wersji fizycznej lokalizację z językiem angielskim, jest ona trudno dostępna. A potem? Dopiero w 2023 roku otrzymaliśmy zbiorcze wydanie Final Fantasy Pixel Remaster, a wśród nich również trójkę w oryginalnej, starszej wersji, w której głównym bohaterem jest Onion Knight. To jest jakiś inny główny bohater? Zapytacie. Otóż jest. Nazwa Onion Knight odnosi się bardziej do klasy bezimiennego bohatera, dlatego przy wydaniu remake'a Square zdecydowało, że w wersji na Nintendo DS oraz PSP naszym trójwymiarowym protagonistą będzie Luneth. Trójki nie było wcześniej ani na bardzo popularne PlayStation, ani Game Boyu. Jako jedynej z 6 pierwszych finali
I to na pewno zaważyło na jej nieobecności w szerszej świadomości graczy, a szkoda, bo audiowizualnie w niczym nie odstaje od innych części w 2D, a fabuła jest przyjemna. Dodatkowo to pierwsza gra w serii, która wprowadziła system jobów, rozwijany w kolejnych częściach. Dwie pierwsze części Final Fantasy to gry, po które dziś naprawdę mało kto sięga. Final Fantasy I, jako że zapoczątkowała całe uniwersum, jest czasem wybierana przez graczy, którzy dopiero wchodzą w tę serię. Nie dziwi mnie jednak, że część z nich po takiej próbie rezygnuje, zwłaszcza jeśli nie są fanami starych JRPG-ów 2D. Ponieważ jest to gra bardzo prosta, jeśli chodzi o budowę świata, fabuła jest pretekstowa, a mechaniki naprawdę retro. Jednak w czasach jej wydania, w 1987, był to na tyle dobrze i z zainteresowaniem przyjęty tytuł, że zdecydowano kontynuować pracę nad serią i dzięki temu obecnie możemy się cieszyć z jej bardzo bogatego lore. Myślę, że ten tytuł odrobinę wrócił do łask za sprawą wydanego w 2022 prequela o tytule Stranger of Paradise – Final Fantasy Origins. Jest to liniowy RPG akcji o systemie nieco odbiegającym od sprawdzonego w poprzednich częściach, ponieważ walka w czasie rzeczywistym jest dość zaawansowana i wymaga obserwowania wrogów i dopasowywania strategii na bieżąco. Fabuła bardzo luźno nawiązuje do prekursora serii, ale ma zapoznać nas z genezą pierwszego antagonisty. Nie wszystkim jednak spodobał się ten pomysł i obok fanów zachwyconych odmienną realizacją pojedynków i okazją do postawienia na półce kolejnej gry spod szyldu Final Fantasy, znaleźli się też gracze, których tytuł odrzucił słabą grafiką, optymalizacją i narzekający, że to jakaś abominacja, a nie JRPG. Po której stronie barykady wy byście stanęli? Próbowaliście swoich sił w Final Fantasy I? A może w prequelu? Final Fantasy II robi kroczek do przodu względem jedynki, ale tylko taki malutki i bezpieczny. Bohaterowie zyskują już imiona i całość wydaje się nieco ciekawsza, ale z drugiej strony jest to część uważana za jedną z najtrudniejszych. Najczęściej wymienia się dwa powody: osobliwie zaprojektowany system levelowania oraz keywords. W Final Fantasy II sama postać nie zdobywa doświadczenia i nie podnosi swojego poziomu. Podczas walk doświadczenie zdobywają staty, zaklęcia i bronie. Na przykład, kiedy dostaniemy bardzo dużo obrażeń, podniesie się poziom naszego maksymalnego zdrowia. Jeśli użyjemy kilka razy jakiejś umiejętności, w podsumowaniu po walce ona wzmocni się. System słów kluczy dotyczy odblokowywania dialogów i postępu w grze za pomocą uczenia się kluczowych wyrażeń. Musi ono paść w dialogu, dlatego w menu gracz powinien użyć komendy learn, żeby użyć go i umożliwić sobie odblokowanie zawartości. Takie niestandardowe rozwiązania okazały się przeszkodą dla wielu graczy, zniechęcając do sięgania po ten tytuł i wpływając na jego nie najlepszą reputację. Z ciekawostek, Final Fantasy II to pierwsza część z otwartym światem. Od początku gry możemy bowiem poruszać się po mapie bez ograniczeń. Trzeba się jednak liczyć z tym, że można w ten sposób szybko natrafić na wrogów zbyt silnych jak na nasz etat. Final Fantasy XI to gra, która znacząco wyróżniała się na tle innych części serii, ponieważ była pierwszą z pełnoprawnym trybem online. Została wydana w 2002 roku, początkowo na PlayStation 2 oraz PC-ty, a później również na Xbox 360. Była to pionierska produkcja, która umożliwiała graczom wspólne eksplorowanie ogromnego świata Vana'diel, gdzie mogli współpracować, walczyć i rozwijać swoje postacie w ramach MMORPG. Choć dziś ten typ gry jest powszechny, w tamtych latach był to prawdziwy przełom. Pod względem rozgrywki Final Fantasy XI wprowadzało kilka ciekawych rozwiązań, które zyskały uznanie fanów. Między innymi klasyczny system jobów, którymi postacie mogły się posługiwać. Final Fantasy XI wyróżniała możliwość łączenia tych profesji w różnych kombinacjach. Dzięki temu każda postać mogła rozwijać się w unikalny sposób, a to pozwalało na tworzenie zróżnicowanych drużyn i strategii. Warto dodać, że jedenastka mimo upływu lat miała dużą społeczność i była aktywnie rozwijana przez długi czas, oferując nowe dodatki i aktualizacje. W 2016 roku oficjalnie zamknięto jej serwery na PlayStation 2 i Xbox 360. Pozostała jednak dostępna na PC-tach, gdzie gracze mogą do dziś powrócić do Vana'diel. Final Fantasy Tactics to jedna z najbardziej cenionych gier strategicznych, która zadebiutowała na PlayStation w 1997 roku. Łączy ona elementy klasycznego RPG z turową, taktyczną walką, która wymagała od graczy planowania na każdym kroku.
Akcja toczy się w fikcyjnym królestwie Ivalice, gdzie śledzimy losy młodego wojownika Ramsay Beowulf. Największym atutem tytułu jest głęboka fabuła, pełna politycznych konfliktów, zdrad i moralnych dylematów, co zyskało uznanie graczy i sprawiło, że dziś jest uznawany za jeden z najważniejszych tytułów w gatunku. Warto jednak wspomnieć, że Final Fantasy Tactics było w dużej mierze inspirowane grą Tactics Ogre. Sam Hironobu Sakaguchi, reżyser serii Final Fantasy, przyznał, że Tactics Ogre miało duży wpływ na stworzenie ich własnej gry. Ponadto wielu członków zespołu, który pracował nad Tacticsami, wcześniej pracowało przy Tactics Ogre, co dodatkowo wpłynęło na podobieństwa między tymi dwoma tytułami. Final Fantasy Theatrhythm to seria gier muzycznych stworzona przez Square Enix, która łączy elementy rytmiczne z bogatym światem Final Fantasy. Pierwsza gra zadebiutowała w 2012 roku na Nintendo 3DS. Gra pozwala wcielić się w szereg postaci znanych z głównych tytułów serii, a zadaniem było wykonywanie rytmicznych sekwencji na tle utworów muzycznych znanych z Final Fantasy. Mechanika wykorzystywała funkcję dotykowego ekranu, co dawało przyjemność zarówno fanom gier rytmicznych, jak i miłośnikom muzyki z gier. Kontynuacja Theatrhythm Final Fantasy Curtain Call ukazała się w 2014 roku również na 3DS-a i dodała nowe utwory oraz postaci, rozszerzając doświadczenie z pierwszej części. Nie były to jednak bardzo poważne zmiany. W 2016 roku w Japonii pojawił się arcade'owy system Theatrhythm Final Fantasy All-Star Carnival, umożliwiający zagranie w tytuły wcześniej wydane w częściach na DS-a. Usługa została niestety wyłączona w 2021 roku. Wyobrażam sobie, że zagranie w to na automacie musiało być niesamowitym doświadczeniem. Ostatecznie w 2023 wydano Theatrhythm Final Fantasy Final Bar Line, które znacznie odświeżyło rozgrywkę, dodało bardzo dużo zawartości z nowych tytułów oraz rozwinęło opcję multiplayer. W postaci DLC możemy nabyć dodatkowo utwory znane z takich gier jak Octopath Traveler czy Nier Automata. Seria była dobrze przyjęta przez fanów, chwalona za prostą, ale przyjemną i wciągającą rozgrywkę oraz oczywiście za świetną oprawę muzyczną. Przejdźmy dalej, głębiej eksplorując growe uniwersum Final Fantasy poprzez spin-offy. To bardzo różnorodne gry, które pozwalają fanom na odkrywanie nowych światów i mechanik, często w innych gatunkach niż tradycyjne RPG. Zróbmy sobie teraz krótki przegląd tych pobocznych tytułów. Zacznijmy od Final Fantasy Crystal Chronicles. To wydana w 2003 roku na GameCube'a gra akcji z elementami RPG, która wprowadziła ciekawy tryb kooperacyjny. Fabularnie postaci przemierzają świat w celu zbierania mocy do ochrony go przed toksyczną mgłą. Lokalnie zabawa w multiplayerze była lubiana, choć wymagająca ze względu na potrzebę posiadania kilku Game Boyów do pełnej współpracy. Tak, Game Boyów, które były podłączane do GameCube'a za pomocą Link Cable i służyły graczom jako ekrany pomocnicze. Final Fantasy Crystal Chronicles Ring of Fates to kontynuacja serii z 2007 roku na konsolę przenośną Nintendo DS. Wciąż w duchu akcji, ale z bardziej złożoną fabułą i lepszą grafiką, oferującą wciągającą zabawę w trybie lokalnym. Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time, wydany w 2009 roku sequel Ring of Fates na Nintendo DS oraz Wii, jak również pierwsza gra w tej podserii, która umożliwiała wspólną rozgrywkę po podłączeniu konsol do tej samej sieci Wi-Fi. Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers z 2008 roku, wydane na Nintendo Wii, to bardziej przygodowa gra akcji, która skupiła się na eksploracji i walce z wykorzystaniem unikalnych zdolności postaci z rewolucyjnym sterowaniem za pomocą Wii Remote. Final Fantasy XII Revenant Wings, wydane w 2007 roku na Nintendo DS, to strategia z elementami RPG, której akcja dzieje się po wydarzeniach z Final Fantasy XII, skupiając się na walce i zarządzaniu jednostkami w czasie rzeczywistym. Chocobo's Dungeon, wydany w 1997 roku na PSX-a, to gra typu Dungeon Crawler z elementami RPG, w której gracze prowadzą chocobo przez losowo generowane lochy. Cieszyła się popularnością dzięki prostocie i uroczym bohaterom. Chocobo GP, wydane w 2022 roku na Nintendo Switch,
To wyścigówka z postaciami ze świata Final Fantasy w stylu podobnym do Mario Kart. Szybka, kolorowa, spotkała się niestety z mieszanymi opiniami, ale oferowała nieco odmienną odskocznię dla fanów. World of Final Fantasy, wydane w 2016 roku na PS4, PS Vita i PC-ty, to połączenie klasycznych elementów RPG z nowoczesnymi mechanikami, gdzie gracze łapali i trenowali potwory z uniwersum Final Fantasy. Gra została ciepło przyjęta za nostalgiczne nawiązania do poprzednich części i wciągającą zabawę. Dirge of Cerberus Final Fantasy VII, wydane w 2006 roku na PlayStation 2, to gra akcji z elementami strzelanki, będąca kontynuacją historii po wydarzeniach z Final Fantasy VII, gdzie gracze kontrolują Vincenta, postać znaną z pierwotnej gry. Każdy z tych spin-offów wnosi coś unikalnego do uniwersum Final Fantasy, eksplorując różne gatunki, od gier akcji po strategie i wyścigi. Chociaż nie każda z nich odniosła wielki sukces komercyjny, każda z nich ma swoją wartość dla fanów serii. Dzisiaj wielu graczy kojarzy Final Fantasy XIV jako jeden z największych MMORPG na rynku. Często nawet doświadczyli już tej części, zanim zapoznali się z grami z głównej linii, jednak sytuacja nie wyglądała tak dobrze od samego początku. Final Fantasy XIV Online zadebiutowało 22 września 2010 roku, ale niestety nie spełniło oczekiwań. Gra dostępna na PC-ty, PlayStation 3 oraz PlayStation 4 zmagała się z licznymi problemami technicznymi, słabą jakością wykonania i nieprzyjaznym interfejsem. Wkrótce po premierze gracze wyrazili ogromne niezadowolenie, a sama produkcja spotkała się z niepochlebnymi recenzjami. W obliczu krytyki Square Enix podjęło drastyczną decyzję. Postanowiono całkowicie przebudować grę. Z pomocą producenta Naoki Yoshida rozpoczęto pracę nad poprawkami, które miały nadać grze blasku. 27 sierpnia 2013 roku ukazała się nowa wersja Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Ta edycja okazała się przełomowa. Została przyjęta entuzjastycznie, a gra zdobyła rzeszę wiernych fanów. Dzięki ciągłym aktualizacjom i rozszerzeniom dziś Final Fantasy XIV cieszy się ogromnym sukcesem, przyciągając graczy z całego świata. Kawiarenki inspirowane serią dosłownie mogą przenieść w świat finali. Pierwsze takie miejsce otworzyło swoje drzwi w 2012 roku w Tokio, stając się unikalnym miejscem spotkań i przestrzenią pełną niesamowitych doświadczeń dla fanów. Od tamtego czasu zaczęły się one pojawiać w innych miastach na całym świecie. W chwili obecnej znajdują się m.in. w Tokio, Osace, Hongkongu, a także w Los Angeles i Londynie. W Tokio nawet dwie, ponieważ jest tam poświęcona głównie Final Fantasy XIV i Eorzea Cafe oraz Square Enix Cafe, a również w oficjalnym sklepiku Artni możemy zamówić niektóre fantazyjne pozycje z menu, a są one naprawdę warte uwagi. W ofercie takich lokali znajdują się różnorodne potrawy i napoje inspirowane postaciami i światem gry, jak na przykład Chocobo Curry, Moogle Cupcakes czy koktajle nawiązujące do materii używanych w Final Fantasy VII. Menu zmienia się w zależności od aktualności w świecie gier Square Enix. Ja także miałam okazję odwiedzić Square Enix Cafe w Tokio, o czym opowiadałam tutaj. Zapraszam do obejrzenia. Seria Final Fantasy jest znana z wielu kreatywnych i niecodziennych materiałów promocyjnych. Oto kilka z nich. W 2001 roku Squaresoft nawiązał krótką współpracę z McDonald's. W Japonii do zestawów Happy Set dodawane były Chocobo, np. pluszowa zabawka Chocobo z frytkami, Choco Jeździk albo taki breloczek w zestawie z innymi bohaterami gier. Popularne były też napoje, m.in. Final Fantasy Potion, promujące części Final Fantasy XII i XIII. Produkowane były przez japońską firmę Suntory i stylizowane na eliksiry z gry. W latach 2001-2002 Coca-Cola wypuściła 3 serie miniaturowych figurek Final Fantasy, łącznie kilkadziesiąt modeli, które były dołączane do butelek. Przedstawiały postacie z Final Fantasy VII, VIII, IX oraz X. Samo tylko Final Fantasy XIV nawiązało współpracę z wieloma markami. Na przykład KFC w Chinach, gdzie zestawy były sprzedawane z kodami do gry, Lawson w Japonii,
sprzedający przekąski i napoje z etykietami nawiązującymi do Final Fantasy XIV, czy Uniqlo, dobrze znana firma odzieżowa, wydająca kolekcję ubrań związaną z Final Fantasy. Całkiem niedawno w Rossmanie, nawet w Polsce, były dostępne kolorowe farby do włosów Schwarzkopf z podobiznami postaci z 14 na pudełkach. Popularną formą promocji są też japońskie loterie Ichiban Kuji. Gracze kupują losy i mogą wygrać przeróżne gadżety zależnie od stopnia nagrody, np. figurki, plakaty czy poduszki. Produkty promocyjne Final Fantasy nie tylko przyciągały fanów, ale praktycznie z miejsca stają się też wartościowymi przedmiotami kolekcjonerskimi. Muzyka z serii Final Fantasy, jak już wspomniałam w pierwszej części Iceberga, jest elementem uwielbianym przez graczy i nie tylko. Nic dziwnego, że seria doczekała się wielu koncertowych i albumowych projektów. Najbardziej znanym jest oczywiście Distant Worlds, globalna trasa koncertowa, której pomysłodawcą był Arnie Roth. Bardziej kameralną wersją tego znanego na całym świecie projektu jest A New World, w którym muzykę wykonuje zespół kameralny w mniejszych salach. Kolejnym projektem jest Final Symphony, artystyczna aranżacja orkiestrowa utworów z Final Fantasy VI, VII, X oraz Final Symphony II, która rozwija ten pomysł, obejmując części 5, 8, 9 i 13. Oba programy są wykonywane przez orkiestrę symfoniczną z udziałem fortepianu solo. Poza projektami orkiestrowymi, sam Nobuo Uematsu założył zespół The Black Mages, wykonujący rockowe wersje utworów z Final Fantasy, z czego chyba najlepiej rozpoznawalnym hitem jest Battle on the Big Bridge. Po jego rozwiązaniu powstał Earthbound Papas, kontynuujący tę stylistykę z dodatkiem metalu i elementów symfonicznych. Na uwagę zasługuje też projekt Bra Bra Final Fantasy, czyli orkiestrowe aranżacje w stylu big bandu. Lekkie, jazzujące wersje znanych motywów, wykonywane z udziałem Tokyo Philharmonic Orchestra. Każdy z tych projektów pokazuje, jak uniwersalna i inspirująca może być muzyka z Final Fantasy. Final Fantasy The Spirits Within to pełnometrażowy film animowany stworzony przez Hironobu Sakaguchiego, twórcę serii Final Fantasy. Jego historia zaczyna się tak naprawdę w 1997, gdy po wielkim sukcesie Final Fantasy VII Sakaguchi założył studio Square Pictures z nadzieją rozszerzenia wpływów w branży rozrywkowej. Pierwotnie zapowiedzianym tytułem było Final Fantasy The Movie. Premiera w 2001 roku ukazała światu jednak Final Fantasy The Spirits Within. Był to pierwszy film w całości wykonany fotorealistyczną animacją komputerową i miał stanowić pomost między grami a kinem. Akcja filmu toczy się w 2065 roku na Ziemi opanowanej przez duchowe istoty zwane fantomami, które zagrażają życiu ludzi. Główna bohaterka, dr Aki Ross, próbuje zebrać 8 duchów, by uratować planetę i odkryć źródło zagrożenia. Motyw duchowości i życia jako siły energii nawiązuje do tematów znanych z gier Final Fantasy. Choć film nosi tytuł serii, nie jest bezpośrednio powiązany z żadną z jej części. Produkcja była ambitna technologicznie, ale spotkała się z mieszanym przyjęciem. Chwalono grafikę, lecz krytykowano fabułę. Niestety, film finansowo okazał się porażką. Przy poniesionych kosztach w wysokości $137 milionów zarobił jedynie 85 milionów, co doprowadziło do zamknięcia studia Square Pictures. Dziś The Spirits Within pozostaje ciekawostką w historii marki, eksperymentem, który wyprzedził swoje czasy. W Final Fantasy X występuje ukryta mechanika Affinity, czasem nazywana Compatibility, która wpływa na kilka drobnych wydarzeń w grze. Jednym z nich jest scena przejażdżki na skuterach śnieżnych w rejonie Macalania Woods, tuż przed wejściem do Macalania Temple. W zależności od postaci, z którą Tidus ma najwyższy poziom Affinity, to właśnie ona usiądzie obok niego na skuterze. Jak to działa? Tidus, lecząc daną postać podczas walk, podnosi jej poziom Affinity, natomiast atakując własnych towarzyszy, obniża ten współczynnik. Kilka dialogów w trakcie gry też dodaje punkty Affinity dla wybranych postaci. Na skuterze dosiądzie się do nas Lulu lub Rikku, jeśli to któraś z nich ma najwyższą Affinity. Auron lub Kimari, jeśli najwyższą Affinity ma ktoś inny poza Rikku i Lulu, albo gdy ich Affinity są zbyt niskie.
Tidus jedzie sam, gdy żaden z pozostałych nie ma wyraźnie przewyższającego poziomu relacji. Mechanika ta nie jest w pełni udokumentowana w oficjalnych materiałach Square Enix i uchodzi za ukryty smaczek dla graczy, którzy lubią eksperymentować z leczeniem, atakowaniem towarzyszy. W świecie Final Fantasy X eony to nie tylko potężne bestie bojowe. To uosobienie snów, istot zwanych Faith, które pierwotnie były ludźmi, świadomie poświęcającymi swoje życie, by stać się źródłem mocy dla przyszłych samonerów. Ich świadomość została zamurowana w posągach w świątyniach Jewona. Dzięki temu ich duchy nie odchodzą do zaświatów, lecz stają się na stałe uwięzione jako źródło potężnej energii. Eony, które przyzywa Yuna, to materializacje ludzkich dusz. Modlitwa w Chamber of Faith pozwala jej nawiązać mentalne połączenie z daną duszą. Jak możemy zauważyć na przykład na fanartach, większość eonów nosi cechy wyglądu i osobowości swojego Faith. To znak, że istnieje związek z pierwotnym życiem tej osoby. Choć poza walką eony nie funkcjonują jak ludzie, rdzeń ich istnienia to dusza człowieka. Ma to swój wyraz również w motywie muzycznym Hymn of the Faith. Po odwiedzeniu każdej ze świątyń słyszymy tę samą melodię, śpiewaną innym głosem. Na przykład Shiva to alt, Magus Sisters odzywają się 3 głosami, a Bahamut ma głos dziecka. Na koniec tej warstwy chciałam przytoczyć wam jeszcze jeden fakt, tym razem ze świata Final Fantasy VIII. Sama byłam zaskoczona, kiedy dowiedziałam się o tym, że wierny towarzysz Rinoi to nie pies, lecz suczka. Mimo że imię Angelo kojarzy nam się jako pasujące raczej do płci męskiej, z całą pewnością jest to ona, co zostało potwierdzone w Ultimanii. Warstwa 4. Sięgając dna. Kiedy już tu dopłynęliśmy, chciałabym najpierw poruszyć wątek mediów, wydawanych dodatkowo poza grami z głównej serii. Zacznijmy od książek. Nie będę wymieniać Ultimanii, przewodników ani albumów z artami, ponieważ tego typu oficjalnych wydawnictw jest strasznie dużo. Zajmiemy się głównie powieściami, które uzupełniają fabułę gier, rozbudowują tło wydarzeń albo dopowiadają losy postaci. Najwięcej doczekało się Final Fantasy XIII, choć niestety żadna z nich nie została oficjalnie przetłumaczona. Rozwijają one historię bohaterów przed rozpoczęciem trylogii, następnie kolejno mamy epilog pierwszej części, prolog i epilog 13.2, a ostatnia część uzupełnia fabułę Final Fantasy Lightning Returns. Następna w kolejce jest 7, ponieważ istnieją aż 3 książki fabularne oparte na tym uniwersum i zostały one przetłumaczone na angielski. Są to On the Way to a Smile, czyli zbiór opowiadań rozgrywających się między wydarzeniami z Final Fantasy VII a filmem Advent Children. Ukazuje, co działo się z bohaterami po zakończeniu gry. The Kids Are Alright, a Turk's Side Story. Fabuła osadzona między wydarzeniami z gry a filmem Advent Children, ale bardziej skupiona na nowych bohaterach, szczególnie na Iwanie Townshende, który wpada w orbitę działalności Turksów, oraz Trace of Two Pasts, emocjonalna opowieść o przeszłości Tiffy i Aeris przed wydarzeniami z gry, rozwijająca wątki, które nie zostały tam ukazane. Warto wspomnieć również o Norse Myths That Inspired Final Fantasy VII, która to praca ukazuje nam wpływy mitologii na kreację uniwersum 7. Ostatnia powieść, o której chcę tu wspomnieć, to umieszczona w świecie Final Fantasy XV Dawn of the Future. Jest to alternatywna kontynuacja wydarzeń z gry, opowiadająca o losach Ardyna, Lunafrei, Noctisa i Aranei. Początkowo planowano to jako DLC do gry, ale ostatecznie powstała właśnie ta książka. A na koniec dosłowny smaczek. Książka kucharska inspirowana przepisami z Final Fantasy XIV. Pewnie od razu pomyślicie o tym, co ja. Czy nikt nie zebrał wspaniałych przepisów Ignisa z Final Fantasy XV? Otóż książka kucharska z jego przepisami powstała, ale jest to jedynie nieoficjalny, fanowski projekt. Przejdźmy do mang. Tutaj z kolei pominę setki fanowskich mang, które są nieoficjalne, choć w Japonii licznie wydawane. Oficjalnych wydawnictw nie było wcale tak wiele. Pierwsze z nich opierało się na Final Fantasy I.
Była to właściwie adaptacja fabuły w formie krótkiej mangi, wydana w Japonii w 1989 roku. Obecnie ciężko nawet znaleźć skany tego tytułu. Wielką ciekawostką również dla mnie był fakt, że w 1991 roku w Japonii została wydana manga bazująca na oryginalnej wersji Final Fantasy III na NES-a. Kolejną mangą związaną z serią Final Fantasy było The Out of Orders, będące prequelem Final Fantasy XI Online. W magazynie mangowym Young Gangan zostały wydane 3 odcinki, po czym została ona anulowana. Kompletnej serii 5 tomów doczekało się natomiast Final Fantasy XII. Była to nieco skrócona względem oryginału historia, która opowiadała jednak nieco więcej o bohaterach gry. Final Fantasy Type Zero zostało rozszerzone 2 mangami. Jednotomówka o tym samym tytule opowiada tę samą historię, dodając kilka nowych postaci i wydarzeń, a 5-tomowe side story Ice Reaper rozwija historię jednego z bohaterów gry, Kurasame. Mamy jeszcze Eorzea Academy, komedię umieszczoną w uniwersum Final Fantasy XIV oraz najdłuższą chyba pozycję, która po 11 tomach przetłumaczonych na kilka języków ukazuje się nadal, czyli Lost Stranger. Jest to historia niezwiązana z żadnym głównym tytułem, w której fan Final Fantasy po śmiertelnym wypadku trafia do tego uniwersum. Jeśli chodzi o anime, to również mamy kilka ciekawych tytułów. Final Fantasy Legends of the Crystal to 4-odcinkowy serial, będący luźną kontynuacją wydarzeń z Final Fantasy V, około 200 lat po wydarzeniach z gry. Utrzymana jest w klasycznym stylu, a wydana została na kasetach VHS w Japonii i USA. Następnie Last Order, które skupia się na 2 wydarzeniach, które pojawiają się tylko jako flashbacki w grze Final Fantasy VII, mianowicie na incydencie w Nibelheim oraz ucieczce Zaka i Clouda z elektrowni Shinra. Final Fantasy Unlimited to oryginalne anime o rodzeństwie poszukującym swoich rodziców w świecie pełnym magii i technologii, inspirowanym motywami serii, lecz niezwiązanym z żadną konkretną grą. Brotherhood Final Fantasy XV to 5-odcinkowa seria anime ukazująca przeszłość Noctisa i jego towarzyszy przed wydarzeniami z gry Final Fantasy XV, pozwalając lepiej poznać bohaterów i ich motywacje. Secret of Mana, wydane w 1993 roku, znane w Japonii jako Seiken Densetsu 2, ma swoje korzenie w serii Final Fantasy. Pierwsza gra z tej serii, wydana w 1991 roku na Game Boya, nazywała się w Japonii Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden, czyli Legenda Świętego Miecza, opowieść Final Fantasy. Na zachodzie było to Final Fantasy Adventure w USA i Mystic Quest w Europie. Nie mylić jednak z innym Final Fantasy Mystic Quest na SNES-a z 1992 roku. Był to spin-off mający przenieść klimat Final Fantasy na przenośną konsolę. Sukces tej gry otworzył drogę dla Secret of Mana na SNES-a, która miała być początkowo tworzona z myślą o anulowanej konsoli CD współtworzonej przez Nintendo i Sony. Podobieństwa do Final Fantasy widać w stylistyce, muzyce, a także w elementach RPG, takich jak system magii, przedmioty, np. dobrze nam znane eliksiry, czy projekty postaci. Jednak Secret of Mana wyróżniało się innowacyjnym systemem walki w czasie rzeczywistym i możliwością kooperacji do 3 graczy lokalnie z możliwością dołączania do gry w dowolnym momencie. Choć z czasem serie poszły różnymi ścieżkami, ich początki są nierozerwalnie związane. Secret of Mana to owoc eksperymentów Square z formułą Final Fantasy. Parasite Eve to survival horror z turowym systemem walki. Posiada kilka ciekawych powiązań z serią Final Fantasy, głównie dzięki temu, że została stworzona przez Square. W produkcji gry brał udział Tetsuya Nomura, znany z projektowania postaci do Final Fantasy VII i innych części serii. Niektóre motywy muzyczne skomponowane przez Yoko Shimomurę stylistycznie przypominają utwory Nobuo Uematsu. Choć to osobna marka, duchowo Parasite Eve dzieli DNA z Final Fantasy, szczególnie pod względem narracji, oprawy i mechaniki RPG. W początkowej fazie rozwoju Parasite Eve faktycznie rozważano, by gra była częścią serii Final Fantasy. Miała funkcjonować jako jej spin-off, coś w stylu FF Side Story.
Ostatecznie jednak uznano, że fabularnie i tematycznie Parasite Eve jest zbyt odmienna, bardziej thriller biologiczny niż klasyczne fantasy, więc zdecydowano się uczynić z niej osobną markę. Kraina Ivalice pojawia się w kilku grach Square Enix, lecz nie zawsze jest przedstawiana jako ten sam świat. Twórca Ivalice, Yasumi Matsuno, potwierdził w wywiadach, że Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics oraz Vagrant Story dzieją się w jednej, spójnej wersji Ivalice, choć w różnych epokach. 12 ukazuje świat za czasów świetności, Vagrant Story to jego mroczniejszy etap, a Tactics przedstawia późniejsze, bardziej upadłe czasy. Inaczej jest w przypadku Final Fantasy Tactics Advance i Tactics A2, gdzie Ivalice funkcjonuje jako świat wyobraźni, stworzony przez bohaterów lub magiczną księgę. Matsuno nie był zaangażowany w te części i sam podkreślał, że nie są one częścią jego oryginalnego Ivalice. Choć wszystkie gry łączy stylistyka i motywy, tylko niektóre z nich należą do tzw. Ivalice Alliance, oficjalnie powiązanego uniwersum. Wymieńmy sobie gry należące do tego świata. Final Fantasy Tactics z 1997 roku na PSX-a to pierwsza gra w świecie Ivalice, taktyczny RPG z głęboką fabułą polityczną. Final Fantasy Tactics Advance z 2003 roku na Game Boy Advance luźniejsze podejście do Ivalice, gdzie bohaterowie trafiają do fikcyjnej wersji tego świata. Final Fantasy Tactics A2 Grim War of the Rift z 2007 roku z Nintendo DS jest kontynuacją Tactics Advance osadzoną w tej samej wersji Ivalice. Final Fantasy XII z 2006 roku to pełnoprawna gra z głównej serii, dziejąca się w Ivalice kilkaset lat po wydarzeniach z Tactics. Final Fantasy XII Revenant Wings z 2007 roku z Nintendo DS to bezpośrednia kontynuacja 12, bardziej zręcznościowa strategia. Vagrant Story z 2000 roku, wydane również na PSX, nie jest wprawdzie oznaczona jako gra Final Fantasy, oficjalnie jednak dzieje się w Ivalice, a jego połączenie z Final Fantasy Tactics zostało potwierdzone. Od ciekawostek związanych z innymi JRPG-ami zanurkujmy sobie do fanowskich teorii. Jedna z nich głosi, że Squall z Final Fantasy VIII umiera pod koniec pierwszego dysku, gdy Edea przebija go niematerialnym lodowym mieczem. Według niej cała dalsza fabuła, podróże w czasie, romans z Rinoą czy walka z Ultimacją to jedynie wizje umierającego Squalla. Argumenty za obejmują brak obrażeń po przebiciu. Sam bohater wypowiada nawet kwestię, która sugeruje, że jest zaskoczony zniknięciem rany, coraz bardziej surrealistyczne wydarzenia oraz dziwaczne, oniryczne zakończenie gry, w którym twarz Squalla na moment znika. Z kolei przeciwnicy teorii wskazują, że surrealizm i niezwykłe wydarzenia to stały element świata Final Fantasy, a tematy takie jak utrata tożsamości i manipulacja czasem są również naturalnymi motywami fabularnymi gry, bez potrzeby nadawania im dosłownego znaczenia. Ostatecznie jednak teorię tę dyskredytuje fakt, że twórcy gry, w szczególności reżyser ósemki Yoshinori Kitase, oficjalnie zaprzeczyli, jakoby Squall umarł. Teoria pozostaje jednak ciekawą interpretacją i dowodem na to, jak głęboko gracze analizują historie opowiedziane przez Square. Zostańmy jeszcze na chwilę przy Final Fantasy VIII, by pochylić się nad równie niesamowitą fanowską teorią na temat Rinoi. Głosi ona, że Rinoa i Ultimecia to ta sama osoba. Według niej Rinoa po wydarzeniach gry stopniowo popada w rozpacz i szaleństwo, stając się późniejszą, złowrogą czarodziejką Ultimacją. To naturalnie wyklucza teorię, którą opisywałam przed chwilą, no bo skąd niby Rinoa wiedziałaby o wizjach nieprzytomnego Squalla? Zwolennicy tej teorii wskazują na podobieństwa w mocy magicznej obydwu czarodziejek, a także emocjonalne powiązanie Rinoi ze Squallem, które rzekomo mogły przerodzić się w obsesję. Obie bohaterki mają również powiązania z manipulacją czasem. Rinoa zyskuje umiejętności kontroli czasu po przejęciu mocy Edei, a Ultimecia próbuje ostatecznie skompresować całą czasoprzestrzeń. Jednak oficjalnie twórcy gry, w tym reżyser Yoshinori Kitase i scenarzysta Kazuhige Nojima, zaprzeczyli tej interpretacji. W wywiadach wyjaśniali, że Ultimecia miała być odrębną postacią, reprezentującą przyszłą, nieznaną czarodziejkę, a nie tragiczną przemianę bohaterki. Sam motyw walki ze swoim przeznaczeniem i strachu przed przyszłością
miał być metaforyczny, a nie dosłowny. Mimo to teoria wciąż fascynuje fanów i nadaje historii dodatkową warstwę interpretacyjną. Teraz pora na coś oficjalnego, jednak tak szalonego, jak chyba jeszcze żadna fanowska teoria. Mowa o całym projekcie Final Fantasy X 2,5. Przede wszystkim to oficjalna nowela wydana przez Square Enix w 2013 roku, napisana przez Kazuhige Nojimę, głównego scenarzystę Final Fantasy X i X-2. Książka stanowi fabularne przejście między zakończeniem Final Fantasy X-2 a wydarzeniami przedstawionymi później w słuchowisku Final Fantasy X Will. Nowela opisuje podróż Juny i Tidusa po Spirze po ich ponownym zjednoczeniu. Przypomnę tylko, że jest to możliwe, jeśli ukończymy Final Fantasy X-2 z wynikiem 100% kompletności. Ale jest to świat sprzed 1000 lat. Juna zaczyna podejrzewać, że Tidus został przyzwany z Farplane, ponieważ zachowuje się nieco inaczej niż chłopak, którego znała. W całej tej historii poznajemy grono zupełnie nowych postaci, samonerów, ich strażników, różne stronnictwa i bogów sprzed ery Yevona, a nasi bohaterowie są w to wpleceni trochę na siłę. Powiedzieć, że historia nie była lubiana, to jak nic nie powiedzieć. Japońscy fani zjechali ją po całości. I do dziś ten projekt jest raczej niesławną ciekawostką niż częścią uznawanego uniwersum. W marcu 2023 roku na deskach prestiżowego teatru Stage Around Tokyo odbyła się wyjątkowa premiera. Final Fantasy X w formie tradycyjnego japońskiego kabuki. Był to pierwszy w historii przypadek adaptacji gry wideo do tej klasycznej sztuki. Spektakl zrealizowano z okazji 35-lecia serii Final Fantasy. Kabuki to tradycyjny japoński teatr łączący barwne kostiumy, stylizowaną grę aktorską oraz muzykę na żywo, a adaptacja Final Fantasy X zachowała kluczowe elementy oryginalnej historii Tidusa i Juny, wzbogacając je o teatralne gesty, śpiew i charakterystyczne makijaże. Dodatkową ciekawostką jest, że we wszystkie role wcielali się mężczyźni, a samo przedstawienie trwało ponad 5 godzin, niecałe 8 godzin spędzonych w teatrze wraz z przerwami. Produkcję reżyserował Shuichiro Koike, a przedstawienie promowano intensywnie poprzez współpracę ze Square Enix, zwiastuny, wystawy tematyczne oraz limitowane gadżety. Bilety szybko się wyprzedały, a wydarzenie przyciągnęło uwagę zarówno fanów gier, jak i miłośników tradycyjnej sztuki. Obecnie pełne nagranie spektaklu nie jest oficjalnie dostępne online, jednak fragmenty i reportaże można obejrzeć na japońskich portalach streamingowych. Nie będę miała już lepszej okazji, żeby się pożalić, że ostatni raz wystawiono to przedstawienie 12 kwietnia 2023 roku, a ja dotarłam do Tokio 13 kwietnia i kiedy sprawdziłam te daty jakiś miesiąc po zarezerwowaniu biletów lotniczych, to czułam się jak największy przegryw świata. I jeszcze jedna mała ciekawostka dotycząca Final Fantasy X. W początkowej fazie produkcji postać Tidusa wyglądała zupełnie inaczej niż w finalnej wersji gry. Twórcy planowali, by był bardziej mroczny, jego strój miał przypominać zbroję, nawiązując nawet do estetyki steampunkowej. Jedna z wersji przedstawiała go z czarnymi włosami i poważniejszym wyrazem twarzy. Jednak z czasem projektanci, szczególnie Tetsuya Nomura, zdecydowali się nadać Tidusowi bardziej młodzieńczy i sportowy wygląd, lepiej oddający jego osobowość, pogodną, energiczną i związaną z blitzballem. I taki jest właśnie ostateczny strój, kolorowy, z asymetrycznymi nogawkami i rękawami. Widoczne tutaj koncept arty nawiązują do projektu zaraz po ogłoszeniu gry. Pierwotnie miała to być historia bohatera przemierzającego świat, by znaleźć sposób na powstrzymanie epidemii, która sprawiała, że ludzie umierali po ukończeniu 17 roku życia. Ciekawe, czy gdyby Square zdecydowało się wykorzystać gdzieś ten pomysł, w ogóle powstałoby Expedition 33? Czy jest wśród Was ktoś, kto słyszał, że można zagrać w Final Fantasy VII na Famicomie i wcale nie jest to zaginiona kartridżowa wersja z epoki, zanim Square zwróciło się do PlayStation? Około roku 2005 w Chinach powstała jedna z najbardziej niezwykłych fanowskich adaptacji Final Fantasy VII – piracka wersja gry na NES Famicom. Twórcy przenieśli epicką historię, wydaną jako jedna z pierwszych gier RPG w 3D, na konsolę 8-bitową, zmieniając ją w grę w stylu retro. Wersja ta była prymitywna pod względem grafiki, z prostą oprawą oraz ograniczoną paletą kolorów,
co nadało jej specyficzny, nostalgiczny klimat. System walki w tej wersji oparty był na klasycznych turach, a sama fabuła została znacznie skrócona. Co ciekawe, produkcja ta była znana pod tytułem nawiązującym do nowiutkiego w tamtym czasie Advent Children, chociaż nie miała z animacją nic wspólnego. Z czasem, mimo że nigdy nie została zatwierdzona przez Square ani Nintendo, zyskała popularność wśród miłośników retro, którzy chcieli doświadczyć klasycznej historii Final Fantasy VII w zupełnie nowej formie. Choć nigdy nie była oficjalnie wydana, otrzymała nawet poprawioną wersję, która krąży gdzieś do pobrania w internecie i pozostaje dowodem na kreatywność fanów oraz niezwykłą popularność serii, a zwłaszcza części 7. Gilgamesz to jedna z najbardziej tajemniczych i intrygujących postaci w serii Final Fantasy. Pierwszy raz pojawił się w części 5, gdzie jego rola zarysowała się jako nieco komediowa przez jego niespodziewane wejścia i rychłe ucieczki z pola walki, ale fani od lat spekulują, że kryje się za nim coś więcej. Najpopularniejsza teoria głosi, że Gilgamesz to wyjątkowy podróżnik, który po wydarzeniach z Final Fantasy V, kiedy to zostaje wrzucony w międzywymiarową szczelinę, przemierza różne światy. Pojawia się m.in. w Final Fantasy VIII, Final Fantasy XII czy Final Fantasy XV, zachowując częściową świadomość tych skoków. Często towarzyszy mu obsesja na punkcie legendarnych broni, z których wiele to podróbki, co może być parodią skrzętnie gromadzonych ekwipunków graczy RPG lub też świadectwem jego desperacji, by dorównać prawdziwym herosom. Niektórzy widzą w nim nawiązanie do mitologicznego Gilgamesza z Mezopotamii, bohatera szukającego nieśmiertelności i chwały. Inna teoria głosi, że to postać istotniejsza niż się wydaje, ukryty obserwator światów lub humorystyczne wcielenie chaosu. Gilgamesz łączy w sobie groteskę, legendę i tajemnicę, co czyni go jednym z najbardziej zapadających w pamięć bohaterów, ale również jednego z charyzmatycznych ulubieńców serii. W klasycznym Final Fantasy I z 1987 roku ukryto pewien easter egg. W mieście Elfheim, znanym też jako Elfland w wersji na NES, gracz może odnaleźć nagrobek z tajemniczym napisem Here lies Link. Żartobliwe nawiązanie do bohatera serii The Legend of Zelda od Nintendo. Była to przyjazna zaczepka ze strony twórców Square wobec konkurencyjnej gry. W amerykańskiej wersji na NES napis zmieniono na Here lies Erdrick, odnosząc się z kolei do bohatera serii Dragon Quest. Z czasem w różnych remake'ach i portach napis bywał modyfikowany. Raz pojawiał się Link, raz Erdrick, a innym razem neutralna wiadomość. Final Fantasy I nie było jedyną starszą częścią, w której fani znajdowali przeróżne smaczki. Na przykład w Final Fantasy IV w Zamku Krasnoludów jako ukrytą lokację Square umieściło dom programistów, do których gracz mógł wejść i nawiązać dialog z postaciami takimi jak sam Sakaguchi. Deweloperzy pełnili rolę NPC, które rozmawiały o wyzwaniach związanych z tworzeniem gry, jej testowaniem czy o problemach związanych z kodowaniem. Kiedy docieramy tutaj, góra lodowa jest już wysoko nad nami. Znajdujemy się na samym dnie, gdzie nie dociera ani jeden promyk światła. Tutaj każdy ruch może być zdradliwy. Nikt nie wie, co może skrywać nieprzebrana, oceaniczna ciemność. W tym miejscu, niczym w lodowatym przedsionku piekła, czyha na nas coś. Przerażająca abominacja z samych czeluści, która powinna była zostać tam na zawsze, a jednak ktoś zdecydował się ją przyzwać, a potem nawet bronić. Żaden nie spodziewał się, że coś takiego może w ogóle istnieć, a jednak.